Cześć kochani, jak zwykle witamy się bardzo serdecznie zresztą. Kanał Barwy Zdrowia, gospodarz kanału Janusz Dąbrowski. Witam wszystkich naszych stałych bywalców. Witam też nowych ludzi, nowych gości, gościnie i gości, żeby zachować femininatywa, czego bardzo nie znoszę, więc oczywiście ironicznie, bo do każdego staram się z szacunkiem podchodzić, co zupełnie zrozumiałe. Natomiast bardzo nie lubię tego typu neologizmów, jakiejś takiej tak zwanej poprawności, nie wiem, społeczno-politycznej, jak zwał, tak zwał. Wiecie doskonale, że wszystkich was traktuję z szacunkiem. Ciągle powtarzam o tym, żebyście nie szukali żadnych autorytetów, żadnych wzorców. Każdy z nas ma być wzorcem dla samego siebie, każdy z nas ma przeżyć życie według własnych ustaleń, własnych marzeń, żeby nie było tak, ale tamten to, ale tamta to tamto i tak dalej, i tak dalej, tylko we własnym po prostu w jakimś takim wyobrażeniu świata. Każdy z nas ma budować własne życie, własne szczęście, cokolwiek by to nie oznaczało, ale to tak na marginesie. Kochani, o czym dzisiaj? Wiecie doskonale, że na tym kanale bardzo często mówię znaczy generalnie kanał poświęcony jest profilaktyce zdrowotnej, wszelkim formom, wszelkim metodom, sposobom, które mogą wpływać na nasze zdrowie fizyczne, psychiczne, na sprawność umysłową, fizyczną, rozwój duchowy itd., itd. A właśnie dlatego z góry od razu Was poproszę o ewentualnie o lajki, o komentarze, o subskrypcję tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali naszego kanału. Z jednej strony oczywiście nie ukrywam, że to promuje kanał. Zależy mi na tym, żeby ta wiedza szła do ludzi. Staram się to robić najuczciwiej, jak tylko to mogę. Znacie mnie pod tym względem. Nie oznacza to, że mogę się nie mylić, ale po prostu robię to wszystko, co robię na podstawie tej wiedzy, którą uzyskałem. No, często powtarzam, nie mam przecież żadnych własnych instytutów badawczych. Nazywam się Janusz Dąbrowski oczywiście i jestem sam, że tak powiem, w tym, co robię. Znaczy nie jestem sam, jestem z wami, wy jesteście ze mną. Natomiast no, po prostu w tych wszystkich działaniach niejako korzystam z wiedzy, która już jest we wszechświecie, w książkach, po prostu w internecie i tak dalej. Oczywiście jest to niesamowita praca, bo żeby znaleźć jakieś fajne materiały, to trzeba się naprawdę tego naszukać. Ta praca się nigdy nie kończy. Uczenie się nigdy nie kończy i przekazywanie wiedzy się też nigdy nie kończy. Dlatego proszę Was o Wasze reakcje, bo bez Was nie byłoby tego kanału, nie byłoby, gdyby nie było nikogo oglądającego, uczestniczącego, to po co to byłby ten kanał? O czym dzisiaj, kochani? Trafiłem na bardzo ciekawy artykuł pani dietolog, specjalistki, pani doktor w ogóle, doktor dietetyki, doktor odżywiania, Ała Cwietowa. I Cwietowa, tak, mogłem się pomylić, no nieczęsto się zdarza to nazwiska, z Ukrainy. Taka akurat przypadkowa zbieżność, ale szukałem akurat artykułów na rosyjskojęzycznym internecie. Oni tam mają bardzo dużo. Trafiłem ostatnio na bardzo ciekawe materiały dotyczące wody. Niektóre znane już mi, a niektóre nowe. I też troszeczkę w niedługim czasie pewnie zrobię kilka audycji na temat wody. Znowu na temat pamięci wody, takich innych historii, bo pamięć wody to nie tylko pan Masaru Emoto, to jest masa różnych ludzi, a w dawnym Związku Radzieckim, w Rosji, na Ukrainie, w Korei, w Japonii, w wielu innych krajach, w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, masa naukowców zajmuje się badaniami właściwości wody i między innymi pamięcią wody. O Francja oczywiście, Jacques Benveniste i tak dalej, i tak dalej. Ale o tym jeszcze będziemy mówić. Natomiast dzisiaj e, powiemy sobie jeszcze o zakwaszeniu, o kwaścicy metabolicznej niskiego stopnia, czyli o czymś, co zgodnie z zasadami oficjalnej polskiej medycyny nie istnieje,
Jestem ironistą, wiecie doskonale o tym i czasami lubię szpileczki wtykać gdzieś tam. Czasami przydaje się każdemu z nas wetknąć szpilkę, bo to jest taki impuls do tego, żeby pobudzić komórki mózgowe do funkcjonowania. I dzisiaj jeszcze raz powtarzam, trafiłem na bardzo, znaczy nie dzisiaj, ale kilka dni temu na bardzo ciekawy artykuł na temat równowagi kwasowo-zasadowej i będziemy o tym mówić, na czym to polega, więc już masę artykułów, przecież wiecie doskonale, że mam potężną playlistę odkwaszanie, wielkimi literami ta nazwa tej playlisty, żeby łatwo było znaleźć. Więc jest masa tam audycji na bazie artykułów z National Library of Medicine, a więc takich bardzo naukowych, często trudnych w odbiorze, również dla mnie samego. Tam są różne terminy, pojęcia jakieś medyczne, takie nazwy, że wiecie, nawet trudno to wypowiedzieć, ale po prostu rozkminiamy to, staramy się to zrozumieć. Są to przeciekawe artykuły, przeciekawa wiedza, która udowadnia, tak, zakwaszenie istnieje. I nie chodzi o zakwaszenie krwi. Dla tych, którzy po raz pierwszy może tutaj trafili, chodzi o zakwaszenie tak zwanych przestrzeni międzykomórkowych, czyli przestrzeni, w których pływają nasze komórki, czyli zatrucia organizmu, czyli inaczej kwasicy metabolicznej niskiego stopnia, latentnej, czyli bezobjawowej. I na ten temat dzisiaj sobie po prostu pomówimy, a w zasadzie poczytam wam troszeczkę, przeczytam artykuł pani właśnie Ały, pani dietolog. Natomiast na początek udostępnię, słuchajcie, jedynie jedną planszę, po co, żebyście łatwiej przypomnieli sobie, zrozumieli, na czym polega to całe zakwaszenie, jaka to jest norma pH i tak dalej. I teraz tutaj od razu, zwłaszcza dla tych gości, którzy po raz pierwszy zawędrowali na nasz kanał. Kochani, istnieje, jeszcze raz powtarzam, tak zwane zakwaszenie organizmu. Ono często jest mylone z zakwaszeniem krwi. Oczywiście, jak każda substancja w naszym organizmie, krew ma również swoje właściwe pH. To pH krwi to jest przeciętnie, liczy się od 7,35 do 7,45 w tym przedziale. I w tym przedziale, jeżeli pH krwi, czyli potencja hydrogenii, ilość jonów wodorowych, a będziemy o tym dokładnie mówić w tym artykule, zrozumiecie wiele rzeczy. To jest taki rodzaj podsumowania tego wszystkiego, o czym często ja mówię. Więc potencja hydrogenii pH oznacza ilość jonów wodorowych. I teraz jest sprawa taka, że krew, jeszcze raz powtarzam, powinna mieć, pH krwi powinno mieścić się w przedziale 7,35 do 7,45. I teraz, jeżeli ta wartość oscyluje w stronę tego mniejszego ekstremum do 7,35, to już oznacza, że organizm wyczerpuje swoje systemy buforowe, bo nawet pH krwi spada, maleje. Jeżeli nie daj Boże pH krwi spadłoby o 2,3, to jest śmierć organizmu. 7,1 praktycznie to jest śmierć organizmu. 7,2 to już są ciężkie problemy. Nawet 7,3 zaczynają się problemy. Ale to też oznacza, jeszcze raz powtarzam, że tak zwane systemy buforowe, które mają zabezpieczać organizm przed zakwaszeniem, przed pojawieniem się tej kwasicy, są wyczerpane. Dlaczego? Dlatego, że organizm nie ma zapasu minerałów, substancji zasadowych, które neutralizowałyby te kwasy. I teraz mam tutaj taki przykład papierków, typowych papierków lakmusowych, przy pomocy których można badać pH porannego moczu, bo żeby określić to pH, czy jesteśmy zdrowi, czy mamy problem, określa się przy pomocy pH porannego moczu. Nie chodzi o jeden pomiar. Oczywiście można mocz zanieść poranny, że tak powiem, poranny mocz do laboratorium, niech nas badają. No i co wyjdzie? Na przykład będziecie mieli, kochani, na przykład załóżmy wyjdzie 5,2 to pH i co w laboratorium powiedzą, jaki otrzymacie wynik? Że wszystko jest w normie. Dlatego, że norma pH to jest w Polsce od 4,8 do 8,0 lub 8,2. I sprawa załatwiona. Jest
potwornie szeroka norma. Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że ta norma pH jest tak zwaną normą, o właśnie, wypadło teraz mi słowo, zaraz do tego wrócę, specyficzną. Nie jest to norma liniowa, a więc gdzie jest 1, 2, 3, 4, 5, a więc o 1 wzrost lub o 1 spadek. Natomiast tutaj jest to właśnie, przypomniało mi się słowo, norma pH jest normą logarytmiczną, czyli załóżmy jest 5, jest 6, tak jak widzicie tutaj na pasku, 5,2, 6,2 i tak dalej, to 5,2 jest 10 razy silniejszym kwasem od 6,2. 6,2 jest 10 razy silniejszym kwasem od 7,2. To oznacza, że 5,2 jest 100 razy silniejszym kwasem od 7,2, czyli jest 10 razy 10. To na tym polega właśnie ta norma logarytmiczna. Czyli spadek nawet o 1/10 jest niebezpieczny. I teraz, jeżeli na przykład idziemy, oczywiście jest poziom neutralny, czyli 7,0, i jeżeli przesuwamy się w dół tej skali, a więc do zera praktycznie, bo to jest ta cała skala pH, to znaczy, że jest coraz więcej tych jonów wodorowych, które decydują o kwasowości. Jeżeli od 7 będziemy szli w górę, 7,2, 7,4 i tak dalej, to idziemy w stronę odczynów zasadowych aż do poziomu 14, bo skala pH obejmuje poziomy od 0 do 14. Ale oczywiście nie chodzimy, nie zjeżdżamy aż do zera, bo wtedy już nie żyjemy, tylko na poziomie 0 są same jony wodorowe H+, jony dodatnie H+, H hydrogenium, czyli wodór. I natomiast jeżeli idziemy w skalę w górę, a więc powyżej neutralnego w stronę odczynów zasadowych, idziemy w stronę jonów tak zwanych hydroksylowych OH, ujemnych. Jeżeli same są jony OH, tak zwane hydroksylowe, powtórzę, to znaczy, że tam jest sama zasada. Po środku mamy 7,0 i sprawa załatwiona. I tu nie chodzi o to, żeby na siłę się alkalizować, tylko żeby chodzi o to, żeby utrzymywać tą równowagę metaboliczną, przepraszam, równowagę kwasową-zasadową na rzecz czynnika alkalicznego, czyli lekko zalkalizowani powinniśmy być. A więc słuchajcie, przypominam tylko to i zaraz zabieramy się z artykułu, ale ta plansza miała po prostu wam przypomnieć pewne rzeczy, naświetlić. Każdy z nas w dużym, większym lub mniejszym stopniu jest wzrokowcem, widzimy, i więc mamy do czynienia z zakwaszeniem organizmu, czyli kwasicą metaboliczną. To zjawisko, powtórzmy, jest znane zachodniej medycynie akademickiej już od początku XXI wieku jako permanentna, utajona, bezobjawowa, czyli inaczej latentna, niskopoziomowa kwasica metaboliczna, zwana potocznie zakwaszeniem przestrzeni międzykomórkowych organizmu. I nie ma to nic wspólnego z zakwaszeniem krwi. To trzeba zrozumieć. A więc jest to kwasica, jeszcze raz powtarzam, metaboliczna, i często wielu lekarzy myli pojęcia, nazywając zakwaszenie krwi, bo jest zakwaszenie krwi, acydemia tak zwana, acidozis, acydemia, jest mylone z pojęciem, że znaczy nieprawidłowo się określa zakwaszenie krwi jako kwasicę metaboliczną. Nie, to nie jest zakwaszenie metaboliczne. Nie jest to kwasica, przepraszam, metaboliczna. To jest zakwaszenie krwi, acydemia krwi po prostu. Natomiast kwasica metaboliczna dotyczy przestrzeni międzykomórkowych, czyli tych przestrzeni, w których pływają komórki. A więc, dobrze, slajdy tutaj sobie po prostu kochani przypomniałem. I teraz znowu udostępniam ekran. Będziemy bazować, kochani, na pewnym artykule. Najpierw tutaj pokażę wam oryginał. A więc kislotno-lużny balans ta zdrowie życia. Akurat to jest po ukraińsku, nie za bardzo sobie z tym radzę, ale kislotno, czyli kwasowo-lużny, ług,
Ług to jest zasada, alkalia, a więc łużni, balans, równowaga i tak dalej. Jako warunek po prostu życia, więc zobaczcie, znaczy zdrowia i tak dalej, więc tutaj będzie artykuł, rzecz jasna. Link do tego artykułu podam Wam w opisie. Natomiast teraz się skoncentrujemy, kochani, na samym tłumaczeniu, a więc równowaga kwasowo-zasadowa i zdrowy tryb życia. Zaraz sprawdzę tylko, jaki tutaj jest poziom powiększenia czcionki. Może 175, żeby Wam było łatwiej czytać. Artykuł pani Ały Cwetkowej, dietetyka, dietologa. Żyjemy i czasami nawet nie zastanawiamy się na tym, jak złożone jest nasze ciało. W międzyczasie robi wszystko, co może, aby zachować swoją naturalną równowagę, czyli mamy poziom tak zwanej, no właśnie cały czas jest balans, tak? Zaburzenie tej równowagi często prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia i różnych chorób, które negatywnie wpływają na jakość życia. Równowaga ta jest zapewniona na poziomie komórkowym. Przypominam, że zgodnie z najnowszymi obliczeniami mamy około 32 do 34 bilionów komórek. Generalnie wcześniej, jeszcze kilkanaście lat temu, przyjmowało się, że w organizmie jest około 70 do 100 bilionów komórek, nie trylionów. Jeżeli spotkacie się z trylionami, to oznacza to, że to są liczebniki amerykańskie. Tam jest trylion, u nas jest bilion. Bilion nasz europejski odpowiada amerykańskiemu trylionowi. Dlaczego tak wyszło? Nie wiem, nie dyskutujemy, ale tak jest. A więc równowaga ta jest zapewniona na poziomie komórkowym, a utrzymanie tej równowagi jest bardzo ważne dla naszego organizmu. Zastanówmy się zatem, czym jest równowaga kwasowo-zasadowa, jak niebezpieczne jest jej zaburzenie oraz jakie czynniki mogą powodować jej zaburzenie. Wielu dietetyków i zielarzy wiąże rozwój szeregu chorób z zaburzeniem równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie. Ukryte niebezpieczeństwo określane jest dwoma słowami: kwas i zasada. Organizm znajduje się w stanie dynamicznej równowagi, homeostazy. Równowaga życiowa, homeostaza. Zrównoważone pH zapewnia prawidłowy przebieg procesów biochemicznych w organizmie, pomagając mu zwalczać choroby. Do najważniejszych procesów zapewniających stabilność wskaźników stanu zdrowia zalicza się temperaturę ciała, tętno, parametry krwi, stałość środowiska wewnętrznego i tym podobne. Medycyna wprowadziła pojęcie równowagi kwasowo-zasadowej, którą odzwierciedla specjalny wskaźnik pH, power hydrogen, który pokazuje ilość nie atomów, jonów wodoru w danym roztworze. Przepraszam za tłumaczenie, bo translacja czasami zawiera pewne błędy, więc ja tu będę poprawiał. A więc power hydrogen, potencja hydrogenii pokazuje ilość jonów, dodatnich jonów wodorowych w danym roztworze. Ciało człowieka składa się w około 80% z wody, 70-80%, w zależności od wieku, od masy ciała i tak dalej, więc woda jest jednym z jego najważniejszych składników. Organizm człowieka ma określony stosunek kwasowo-zasadowy, określany tym właśnie wskaźnikiem pH. Potencja hydrogenii, potencjał jonów wodorowych. Wartość pH zależy od stosunku jonów o ładunku dodatnim tworzących środowisko kwaśne, czyli dodatnich jonów wodorowych H+, do jonów o ładunku ujemnych tworzących środowisko zasadowe, czyli jonów tak zwanych hydroksylowych ujemnych OH-. Organizm człowieka zawsze dąży do zrównoważenia tej proporcji, utrzymując określony poziom pH. Gdy równowaga zostanie zaburzona, może dojść do wystąpienia wielu poważnych chorób. Wartość pH 7 wskazuje na środowisko naturalne. Im niższe pH,
tym bardziej kwaśne jest środowisko. Od 6,9 do 0. Środowisko zasadowe wysokie ma pH od 7,1 do 14,0. 0 oznacza najsilniejszy kwas. Tak jak mówiłem, tam są same dodatnie jony wodorowe. 14 oznacza najsilniejszą zasadę. Są same jony hydroksylowe OH-. 7 oznacza substancję obojętną, czyli 50-50. Jeżeli w którymkolwiek z płynów w organizmie wzrasta zawartość wodoru, jonów wodorowych, pH zmienia się na kwaśne, co prowadzi do zakwaszenia środowiska. Zjawisko to nazywa się przesunięciem kwasowym. I odwrotnie, zwiększenie udziału grupy hydroksylowej OH- powoduje przesunięcie pH w stronę alkaliczną, czyli przesunięcie alkaliczne. Organizm człowieka ma określony stosunek kwasowo-zasadowy, przy którym wszystkie procesy metaboliczne przebiegają prawidłowo, a w przypadku wystąpienia patologii pomaga to w walce z chorobami. Proces oddychania, metabolizm, czyli przemiany materii w energię itd., i w produkcji hormonów, ma na celu utrzymanie prawidłowego pH poprzez usuwanie z organizmu żrących kwasowych pozostałości. Pamiętajmy, kochani, że kwasy to są toksyny. Wszelkie toksyny praktycznie w organizmie człowieka mają charakter kwasów, chyba że wypijemy silnie żrącą zasadę, na przykład napijemy się amoniaku, no to będzie coś innego. Jeśli odczyn pH staje się kwaśny lub zasadowy, komórki organizmu zatruwają się toksycznymi substancjami i obumierają. Mam na myśli kwaśny zasadowy. Jeżeli będzie zbyt kwaśny, kochani, lub zbyt zasadowy, a więc poza granicami tej normy, a więc jeżeli na przykład będziemy schodzić poniżej 7,0, już stajemy się zakwaszeni, ale jeżeli wejdziemy na poziom bardzo silnie alkaliczny 8, znacznie więcej, 8,5 czy 9, to już grozi nam zasadowicą. A więc wówczas komórki organizmu zatruwają się toksycznymi substancjami i obumierają. Jeżeli równowaga zostanie zaburzona i środowisko wewnętrzne stanie się zbyt kwaśne, organizm koryguje to, wykorzystując układy tak zwane buforowe, ale o tym za chwileczkę. I teraz słuchajcie, z moich wieloletnich doświadczeń zajmuję się takim kompleksowym wspomaganiem metabolicznym organizmu od 12 lat. Jest to program opracowany jeszcze w 2005 roku przez czeskich lekarzy. Przywędrował ten program pod koniec 2012 roku do Polski. Ja praktycznie od połowy 2013 roku tym się zajmuję, propaguję ten program, mówię, ludzie, odkwaszajcie się. Dlatego, że słuchajcie, przez ten okres ponad 12 już lat, posłuchajcie, praktycznie nie spotkałem ani jednego człowieka, który by miał zasadowicę. Natomiast praktycznie wszyscy ludzie, ja przebadałem masy ludzi, wszyscy praktycznie byli zakwaszeni. 2 osoby, które tylko spotkałem, miały prawidłowy poziom moczu, lekko alkaliczny. Nieraz to o tym wspominam. Jedną z tych osób akurat to były bardzo zdrowe osoby. Jedna to była starsza pani, a druga osoba to był Jacek Jasion. Pozdrawiam cię, Jacku, może kiedyś mnie usłyszysz tutaj. Kapitalny człowiek od sztuk walki, kickboxer, mistrz Europy, który jest wegetarianinem, który się świetnie odżywia i po prostu fantastycznie jego ciało wygląda i tak dalej. Ale tu już mniejsza z tym. Mówiliśmy o tym, że organizm koryguje ten stopień zakwaszenia, czy też stopień alkaliczny, wykorzystując układy buforowe. Więc równowagę kwasowo-zasadową organizmu regulują 4 układy buforowe. Bufor wodorowęglanowy, i on jest obecny w osoczu, to są erytrocyty, to jest płyn międzykomórkowy, czyli to jest płyn, w którym pływają nasze komórki, i to jest najpotężniejszy układ, uczestniczy w tworzeniu kwasu węglowego z wydzielaniem CO2, czyli dwutlenku węgla. Dalej, bufory fosforanowe, czyli fosforany, to jest krew,
to jest płyn komórkowy, międzykomórkowy, to są gruczoły trawienne, nerki i gdy pH ulegnie zmianie, jego działanie zostanie wznowione po 2 dniach. Białko, a więc bufor białczanowy, białka stanowią 20% organizmu. Hemoglobina 35% w osoczu, 63 do 75% w erytrocytach. Chem zawiera żelazo, tak przy okazji. Przyczyny zakwaszenia organizmu. Spożywanie kwaśnych pokarmów, to znaczy pokarmów, które będą dawały odczyny kwaśne. Czy w takim razie zjadanie cytryn, kiszonej kapusty, kiszonych ogórków zakwasza organizm? Nie, dlatego że one są w smaku kwaśne. Jeżeli byśmy włożyli papierek lakmusowy do soku z cytryny, będzie kwaśny, oczywiście, a więc pokaże niskie odczyny, ale rozkładają się te soki, te pokarmy z odczynem zasadowym. Dalej, a więc spożywanie kwaśnych pokarmów, niedobór wody, kochani, pijmy czystą wodę. Woda rozcieńcza kwasy i znaczy przyczynia się do szybkiego ich wydalania. Przyjmowanie leków, szkodliwych substancji, spożywanie dużych ilości tłuszczów generuje powstawanie kwasu octowego, mięsa, produktów mlecznych, zbóż, cukru, mąki, wyrobów cukierniczych, półproduktów, przetworzonej żywności rafinowanej, czyli przetworzonych produktów do jedzenia rafinowanych, czyli pozbytych, których pozbyliśmy się wszelkich substancji odżywczych, niedobór błonnika, minerałów, witamin, enzymów, nienasyconych kwasów tłuszczowych, negatywne emocje i stres. Kochani, to o czym ja od lat mówię, to o czym, nie wiem czy tutaj mam książkę pod ręką, ale okładkę przecież tutaj mamy na tej miniaturce, a więc książka Czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu. Dalej. Aby temu przeciwdziałać, czyli obniżyć stężenie kwasu i usunąć go z ważnych organów, organizm zatrzymuje wodę. Zatrzymuje w organizmie wodę, żeby rozcieńczyć te kwasy, zmniejszyć ich stężenie, co negatywnie wpływa na metabolizm. Organizm szybciej się zużywa. Skóra staje się sucha i pomarszczona. Ponadto, gdy organizm ulega zakwaszeniu, upośledzeniu ulega transport tlenu do organów i tkanek. I teraz tutaj chodzi o taką rzecz, że słuchajcie, jeżeli organizm jest zakwaszony, to mówiłem o tej skali, na przykład porównałem 6 i 5. Jeżeli mamy 6, pH moczu 6 i pH moczu 5, to okazuje się przy pH 5 organizm ma 10-krotnie gorsze zaopatrzenie w tlen niż przy pH 6. Jeżeli mamy porównać pH 5 i pH 6, i pH 7, to organizm ma 100-krotne gorsze zaopatrzenie w tlen niż przy 5 organizm będzie miał 100-krotnie gorsze zaopatrzenie w tlen niż przy 7. Dlaczego? Dlatego, że dochodzi do zmniejszenia stopnia utlenowania, natlenienia krwi. Czyli najpierw pojawia się tak zwana hipoksemia, braki tlenu we krwi tętniczej. Krew tętnicza naczynkami włosowatymi rozprowadza po prostu ten tlen do komórek, do tkanek najpierw i później się pojawia hipoksja, czyli braki tlenu w tkankach. Więc jeszcze raz powtarzam, nie musicie oczywiście tego pamiętać. Hipoksemia, braki tlenu we krwi tętniczej i później hipoksja, braki tlenu w tkankach. Dalej. Więc gdy organizm ulega zakwaszeniu, organizm gorzej wchłania minerały, a niektóre minerały, takie jak Ca, wapń, Na, sód, K, potas, Mg, magnez, są wydalane z organizmu. Organizm musi poświęcić ogromną ilość zasobów i energii, aby zneutralizować nadmiar kwasów, co powoduje pewną nierównowagę reakcji biochemicznych.
Ponieważ rezerwy alkaliczne pochodzące z zewnątrz są niewystarczające, rezerwy alkaliczne pochodzące z zewnątrz, czyli z pokarmu, bo my zamiast pokarmów dostarczamy produkty do jedzenia. Więc jeżeli są niewystarczające, organizm zmuszony jest do korzystania z wewnętrznych, endogennych zasobów wapnia, magnezu, żelaza i potasu. Z czego wówczas organizm czerpie? Z naszych włosów, zębów, kości, paznokci, mazi stawowej, chrząstki. W rezultacie dochodzi do obniżenia poziomu hemoglobiny i rozwoju osteoporozy. Kiedy do neutralizacji kwasu zużywane jest żelazo we krwi, człowiek czuje się zmęczony. I teraz zwróćcie, kochani, uwagę na to, że wielu z nas czuje się permanentnie zmęczonymi. Ostatnie lata wielu ludzi mówi: Janusz, no czuję się ciągle zmęczony. Niby odpoczywam, niby zjem i czuję się permanentnie zmęczony. Nie jesteś zmęczony, tylko jesteś zakwaszony. Wszystko, koniec, kropka. Dalej. Jeżeli wapń jest przyjmowany w celu zaspokojenia tych potrzeb, pojawiają się bezsenność i drażliwość. W wyniku zmniejszenia rezerwy alkalicznej tkanki nerwowej następuje upośledzenie aktywności umysłowej. Tak zwana mgła mózgowa, niezborność, problemy z koncentracją. Boże, o co chodzi? Zaraz, dajcie mi się zastanowić, zaraz. No i co? I nic z tego. Mogę się wysilać i zużywam energię i nic mi to nie daje, bo jestem zakwaszony. To jest podstawowa sprawa. Dalej. Narządy wewnętrzne cierpią z powodu niedoboru minerałów. Wzrasta ryzyko chorób układu krążenia. Spada odporność. Kochani, zatrzymam się tutaj na chwilkę. Za jakiś czas pewnie nagram audycję o tym, że mamy Armagedon, lekarze mówią. Przychodnie pękają w szwach, szpitale też, grypa, infekcje, błonica, koklusz, jakieś tam różne historie, wow. Szczepcie się, ludzie, szczepcie się, żeby zwiększyć odporność. Jakie szczepionki, ludzie kochani? Ja nie jestem antyszczepionkowcem, żebyśmy się zrozumieli, bo jeżeli masz lecieć do Afryki, to musi się zaszczepić przeciwko chorobom tropikalnym, bo może być bida z nędzą, jak to niektórzy mówią. Natomiast podstawą naszego zdrowia jest nasza własna odporność. A skąd się ona bierze? Z odpowiedniego odżywiania, ze snu, ilość snu, od pory snu, z picia czystej wody, z umiejętności sobie radzenia ze stresem i tak dalej. Ale znowu, żeby poradzić sobie ze stresem, to znowu organizm musi mieć odpowiednie rezerwy minerałów, żeby likwidować w czas po prostu skutki zakwaszenia, które powstają w wyniku stresu. A więc jeszcze raz powtarzam, trzeba walczyć o naszą odporność, między innymi poprzez co? Poprzez odkwaszanie się. Tutaj dodam tylko jeszcze, że wszelkie wirusy, wszelkie bakterie, wszelkie grzyby świetnie rozwijają się w środowisku alkalicznym. Mówię o tym w wielu artykułach, ale jeszcze kilka nakręcę na ten temat. W zakresie na przykład wirusów typu SARS, czyli oddechowych, typu COVID na przykład i tak dalej. Odkwaszanie. Jeżeli mamy środowisko alkaliczne, to w tym momencie tak zwany wirion wirusa nie może się, powiedzmy, połączyć z błoną komórkową, z błonami komórkowymi tych naszych komórek po prostu, nie może przedostać się przez błonę komórkową, ten tak zwany wirion, nie chcę używać tutaj fachowych określeń i tak dalej, wejść do wnętrza komórki, zainfekować tę komórkę i dokonać po prostu namnażania się, czyli replikacji. To się stanie w bardzo łatwy sposób, jeżeli jesteśmy zakwaszeni w środowisku kwaśnym. Bardzo łatwo dochodzi do zakażeń, do infekcji i do replikacji wirusów.
Natomiast w środowisku alkalicznym praktycznie do tego nie dochodzi. Jest masa badań na ten temat. Już nawet na moim kanale, właśnie na playliście Odkwaszanie o tym mówiłem. Są audycje na ten temat. Pytanie, dlaczego lekarze o tym nie mówią? W ogromnej większości, bo nie wszyscy. Dlaczego o tym nie mówią? Dalej. A więc wtedy, kiedy dochodzi do zakwaszenia organizmu, spada odporność, kości stają się kruche i wiele innych problemów. Jeśli w organizmie znajduje się duża ilość kwasu i zaburzone są mechanizmy jego wydalania z moczem, kałem, z oddychaniem, z potem, organizm narażony jest na silne zatrucie. Jedynym wyjściem jest alkalizacja organizmu. Niech to bardzo mocno w końcu wybrzmi. Jedynym wyjściem jest alkalizacja organizmu. W skali globalnej zakwaszenie organizmu prowadzi do wystąpienia, słuchajcie, ponad 200 chorób, takich jak zaćma, dalekowzroczność, artroza, chondroza, kamica żółciowa, kamica układu moczowego, nawet onkologia, ależ oczywiście. Profesor Otto Warburg w swoich pracach, jeszcze przed II wojną światową to odkrył przecież, mówił, raka promuje zakwaszenie organizmu i braki tlenowe. Im bardziej jesteś zakwaszony, tym bardziej jesteś niedotleniony. Im bardziej jesteś niedotleniony, tym bardziej jesteś zakwaszony. Dlaczego w tym kierunku się nie idzie? Ha, ha, ha. Bo proste rzeczy są tanie, na czym zarobić. Dalej. Stan zwiększonej kwasowości nazywa się kwasicą. Niewykryta w porę kwasica może niezauważalnie zaszkodzić organizmowi, ale może utrzymywać się przez kilka miesięcy, nawet lat. Kwasica może powodować następujące problemy: choroby układu krążenia, przyrost masy ciała i cukrzycę, choroby nerek i pęcherza moczowego, tworzenie się kamieni, problemy żołądkowo-jelitowe, obniżona odporność, ogólne osłabienie, kruchość kości i inne schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego. Kochani, to jest ten artykuł, ta praca pani doktor Ały Cwetkowej, to jest miodzio na moje serce, miód na moje serducho, dlatego że od lat to powtarzam, książki na ten temat napisałem, mówię o tym na wielu szkoleniach, wielu prelekcjach i ciągle spotykam się nieraz w internecie, jaka kwasi, jakie zakwaszenie, to nie istnieje, nie jest to zapisane w ICD-10 albo ICD-11. ICD-10, ICD-11 to jest międzynarodowa klasyfikacja chorób. I tam nie jest to zapisane. I co z tego, że nie zapisane? To znaczy, że jak nie ma termometru, nie ma czym zmierzyć gorączki, to znaczy, że gorączki nie ma, tak? No bzdura nad bzdurami. Dalej, co jeszcze? Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco przez okres 7 lat przebadano w tym badaniu m.in. 9 tysięcy osób, kobiety. Wyniki wykazały, że przy stale podwyższonym poziomie kwasowości kości stają się kruche, czyli jest osteoporoza. Eksperci, którzy przeprowadzili ten eksperyment, są przekonani, że większość problemów kobiet w średnim wieku wiąże się z nadmiernym spożyciem mięsa i produktów mlecznych oraz brakiem spożycia warzyw, owoców, zieleniny. I tu, kochani, znowu ode mnie w trend. Okazuje się, że Azjatki, Japonki, Koreanki, Wietnamki, które przywędrowały jakiś czas temu do Stanów Zjednoczonych w wyniku różnych, powiedzmy, no, perturbacji życiowych czy potrzeby, po paru latach okazało się, że zaczynały, które były zdrowe, nie miały osteoporozy i tak dalej, ale przeszły na dietę amerykańską, zaczęły po prostu chorować, kochani, na osteoporozę i na wiele innych chorób typowych, cywilizacyjnych, na które chorują Amerykanki. Proste, proste. Organizm nie ma więc innego wyjścia, jak pobierać wapń z własnej kości i wykorzystywać go do regulacji poziomu pH, a zwłaszcza pilnować pH krwi, które ma być, jeszcze raz powtarzam, w przedziale 7,35 do 7,45. Bo jeżeli pH krwi spadnie powyżej tej dolnej normy 7,35,
to zaczną się ogromne problemy, może się skończyć to śmiercią. Skąd wiadomo, że równowaga kwasowo-zasadowa jest zakłócona? Tu jest ten skrót CLB, to jest ukraińskiego, nieważne, nieuszkodzona, tylko skąd wiadomo, że ta równowaga kwasowo-zasadowa jest naruszona? Po pierwsze, wyniki badania pH moczu pokazują, jak dobrze organizm wchłania minerały, takie jak wapń, sód, potas i magnez. Minerały te nazywane są buforami kwasowymi, ponieważ regulują poziom kwasowości w organizmie. Organizm zaczyna pożyczać minerały z różnych organów, wyczerpywać je, ściągać z kości, mięśni, mówiłem, z włosów, z paznokci, z mazi stawowej, z chrząstki, w celu zneutralizowania nadmiaru kwasu, który zaczyna gromadzić się w tkankach. W ten sposób regulowany jest poziom kwasowości. Po drugie, badanie pH krwi jest jedną z najsztywniejszych stałych fizjologicznych w organizmie. Zazwyczaj wskaźnik ten może oscylować w granicach 7,36, 7,42. Tutaj pani Ała Cwetkowa ma inną granicę, nie, tą, którą w Polsce jest przyjęto 7,35 do 7,45. Zmiana tego wskaźnika nawet o 0,1 może świadczyć o poważnej patologii. Należy pamiętać, że w nagłych przypadkach lekarze najpierw wstrzykują do krwi lekkozasadowy roztwór, sól fizjologiczną. Gdy pH krwi zmieni się o 0,2, człowiek zapada w śpiączkę, a gdy spadnie o 0,3, człowiek umiera, czyli jest 7,1, to już jest problem, śpiączka, już ciężka choroba, 7,0 na przykład śmierć człowieka. W jaki sposób organizm radzi sobie z poziomem kwasowości? Po pierwsze, wydala kwasy przez przewód pokarmowy, nerki, płuca, skórę. Po drugie, i teraz tutaj znowu, bada się pH skóry i mówi się, no skóra musi mieć niskie pH, bo wówczas ta niski poziom pH, czyli zakwaszona skóra, świetnie chroni przed bakteriami. Co za bzdura. Ludzie, to dlaczego nam fachowcy różni mówią kąpać się, używać mydła, a jakie mydło ma, jaki ma odczyn? Alkaliczny czy kwaśny? Czyli zasadowy czy kwaśny? A różne zioła, w których się nam każe kąpać, jakaś słoma owsiana, jakieś inne historie, to będą dawały odczyn kwaśny czy alkaliczny, czyli zasadowy. A jeżeli sody do wanny wrzucimy, albo soli zwyczajnej, kamiennej, bo to się też propaguje, to wówczas ten roztwór wody w wannie będzie alkaliczny, czyli zasadowy, czy będzie kwaśny. Dlaczego skóra noworodka jest alkaliczna? Dlaczego wody płodowe zdrowej kobiety powinny być na poziomie 8,4, 8,5, czyli 8,50, 8,4, czyli jak najczystszych wód oceanicznych? Dlaczego mocz noworodka, zdrowego noworodka, w dodatku później karmionego z piersi mamy matczynym pokarmem, czyli kolostrum, czyli siarą, a później mleczkiem mamy, mocz takiego noworodka ma 7,4. Dlaczego? To u zdrowego, u człowieka dorosłego prawidłowy jest 5,2, a u dziecka prawidłowy to jest 7,4. To jak to jest? To dziecko jest inne, a dorosły człowiek jest inny? Co to za bzdury w ogóle? Dalej. Po drugie, neutralizuje kwasy przy pomocy minerałów wapnia, magnezu, potasu, sodu. Po trzecie, gromadzi kwasy w tkankach, głównie mięśniach. I co się wówczas dzieje, jak się na przykład przećwiczymy? Prawie już 5 lat nie chodziliśmy na żadną siłownię i teraz 2 godziny po prostu ostrego treningu, albo biegu, albo jakiejś innej historii. I co? Mamy zakwaszone mięśnie i co? Ból niesamowity. Dlaczego? Bo te jony wodorowe drażnią zakończenia nerwowe i po prostu boli.
I teraz zazwyczaj nie należy zwiększać ani stymulować alkalizacji organizmu, a więc nie na siłę go alkalizować powyżej pewnych norm, lecz ją jedynie utrzymywać. I teraz nie chodzi nam o to, łykaj suplementy. Tak, trzeba dzisiaj łykać odpowiednie suplementy. Niejednokrotnie wam pokazuję, o ja to swoje tutaj łykam. Właśnie wodorowęglany, cytryniany, wielu pierwiastków, zbilansowany po prostu środek, ale tu nie chodzi o to, żeby alkalizować na siłę, tylko niwelować straty, bo organizm, żeby bronić pH krwi między innymi i bronić z lekko alkalicznego stanu tkanek, jeszcze raz powtórzę, zużywa wszystkie składniki mineralne z włosów, z zębów, z kości, z paznokci, z mazi stawowej, z chrząstek. Tam są ubytki. I nie chodzi o to, żeby na zapas się najeść tych po prostu suplementów, tylko żeby uzupełnić ubytki, których w jedzeniu już nie dostarczamy, bo w jedzeniu tego nie ma. I koniec, kropka. Słuchajcie, przepraszam za mój wysoki poziom emocji, ale wiecie, znacie mnie, że jak już coś robię, to tak bardzo emocjonalnie do tego podchodzę, bo z jednej strony wiem, o czym mówię, chciałbym, może, przepraszam za takie określenie, na siłę kogoś zbawić, a więc mój przekaz nie będzie: dzień dobry Państwu, podzielę się z Państwem wiedzą, dzisiaj o tym i o tym. Po prostu jestem inny w stosunku do takich ludzi i sprawa załatwiona. I dalej. Aby proces ten przebiegał prawidłowo, muszą być zapewnione normalne warunki. Co trzeba w tym celu zrobić? Spożywaj odpowiednią ilość produktów zasadowych, zasadotwórczych. Pij odpowiednią ilość wody, 30 ml na 1 kg masy ciała dzień w dzień. Utrzymuj aktywność fizyczną, ale umiarkowaną. Nie należy się zażynać. Nie należy chodzić 7 razy w tygodniu na siłownię, po 2,5 godziny ćwiczyć. To jest głupota. 3 treningi w tygodniu, po 2, dzień przerwy na odbudowę między innymi porwanych włókienek mięśniowych, które właśnie rosną wtedy, kiedy się regenerują. Aktywność fizyczna pomaga pozbyć się kwaśnych metabolitów. Dotleniamy się, ale ruch ma być umiarkowany, nie można się zarzynać. Umiarkowany wysiłek fizyczny poprawia wentylację płuc. Organizm otrzymuje więcej tlenu, poprawia się metabolizm kwasów. Uwalniany jest dwutlenek węgla, co zwiększa pH środowiska wewnętrznego. A dwutlenek węgla jest niezbędny przy oddychaniu, kochani. To jest tak zwany efekt Bora. Kiedyś może nakręcimy audycję na ten temat. Jest niezbędny dwutlenek węgla do oddychania. Jeżeli nie będziemy mieli odpowiednich zapasów dwutlenku węgla w organizmie, to nie będziemy mogli przyswajać tlenu. To jest taki skrót myślowy. Prosty spacer w umiarkowanym tempie przyczynia się do umiarkowanej alkalizacji organizmu. Z jedzeniem jest trudniej. Każdy produkt ma swój własny wskaźnik kwasowo-zasadowy, na który organizm reaguje zmianami pH. Równowaga kwasowo-zasadowa naszego wewnętrznego środowiska w dużym stopniu zależy od składników odżywczych dostarczanych do organizmu. Przy układaniu diety należy wziąć pod uwagę zasadowość i współczynnik utleniania wielu produktów spożywczych. Produkty można podzielić na 2 grupy: na kwaśne, kwaśnotwórcze, i zasadowe, zasadotwórcze. Do produktów zasadowych, zasadotwórczych zalicza się wszystkie dojrzałe owoce, z wyjątkiem owoców cytrusowych, jabłek, winogron, warzywa, jagody, zboża, gryka, owiec, żyto, pszenica, orzechy. Ale uwaga, tu chodzi o tak zwane pełne ziarna, a nie czystą, wyrafinowaną mąkę na przykład. Dalej. Szczególnie zasadowe są zielenina, kapusta, górki, cukinia, awokado. I uwaga, jeżeli chodzi o owoce cytrusowe, na przykład cytryna. Cytryna, jeszcze raz powtarzam, nie wiem dlaczego tutaj akurat pani doktor Ała to napisała. Być może chodziło o to, że owoce cytrusowe są kwaśne z zasady, ale rozkładają się z odczynem zasadowym.
Dalej. Do produktów kwaśnotwórczych zaliczają się mięso, ryby, drób oraz produkty mleczne. Wszystkie produkty zawierające cukier, dżemy, konfitury, kompoty, czekolada, ciasta, cukierki, inne wyroby cukiernicze, produkty mączne, napoje alkoholowe i gazowane dwutlenkiem węgla. Woda kapitalnie rozpuszcza dwutlenek węgla, CO2 i H2O, tworzy się kwas węglowy H2CO3. Słaby, ale kwas. Kawa, kakao, czarna herbata, napoje owocowe, ocet, sosy, majonez, oleje roślinne. Kwasowość produktów zwiększa się również poprzez obróbkę cieplną, smażenie, gotowanie, pieczenie, grillowanie, dodawanie cukru, dżemy, napoje owocowe bardzo kwaśne, konserwanty i kwaśne dodatki, octy, sosy, majonezy, długoterminowe przechowywanie oraz czynniki takie jak zwiększają kwaśność, zakwaszenie, stres, silne emocje, przeżycia z jakiegokolwiek powodu, zamartwianie się, potężny stres zalewa nas kortyzolem. Generalnie, kochani, kortyzol nie jest zły, bo kortyzol, hormon stresu, powoduje, że możemy uciekać od zagrożenia. Ale jeżeli permanentnie jesteśmy zalewani kortyzolem, dzień w dzień jest nadmiar tego, a kortyzol niszczy nerki przede wszystkim. Dalej. Szkodliwe skutki złej ekologii, braku świeżego powietrza, siedzący tryb życia. Jakie są zalecenia dotyczące utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie? Unikaj półproduktów, przetworzonej, rafinowanej żywności i cukru. Ogranicz spożycie mięsa, nabiału, produktów mącznych, zwłaszcza mąki rafinowanej i cukierniczych, cukru rafinowanego, słodźmy melasą, może miodem i tak dalej, oraz zbóż. Najlepiej spożywać je w postaci kiełków. Pamiętajmy, że nasiona podkiełkowane, nasionko podkiełkowane przygotowuje się do życia, do rozwoju całej rośliny, więc ono musi wykształcić w sobie wszystkie enzymy, witaminy, minerały, wziąć z gleby, żeby później roślina z tego powstawała. I my, jedząc kiełki, dostarczamy tych wszystkich składników do organizmu. Dalej. Kilkakrotnie zmniejsz spożycie kwaśnych produktów, zakwaszających, mięsa, produktów mlecznych, pieczywa, czyli węglowodanów, słodyczy, węglowodanów prostych, napojów gazowanych, wszelkich sztucznych produktów. Utrzymuj proporcje 80% surowej żywności roślinnej i 20% żywności gotowanej. Spożywaj produkty zawierające Ca, wapń, K, potas i magnez, zanim organizm zacznie pilnie wchłaniać, należy jeść, wchłaniać, znaczy spożywaj, bo organizm zaczyna wchłaniać po to, żeby później zużyć je do systemów buforowych. Należy jeść dużo zieleniny, oprócz szczawiu, szczawiany. I tak niedawno oglądałem jakąś audycję na temat tego, że rabarbar, szczaw silnie tam powiedzmy zakwaszają i tak, to jest bardzo niedobre. Ale ja mówię, ludzie, ale bez przesady. Czy zupę szczawiową jemy codziennie, kilka razy w dodatku? Dziennie? Czy kompot z rabarbaru pijemy codziennie? No raz na jakiś czas to robimy. Dalej. Jedz dużo świeżych owoców, warzyw i innych produktów roślinnych. Każdy pokarm roślinny po obróbce cieplnej staje się swego rodzaju trucizną i zakwasza nasz organizm. Według pani dr Auer, unikaj stresu. Stały wpływ przeciążeń emocjonalnych, psychologicznych, informacyjnych prowadzi do zaburzenia układu samooczyszczającego i zaburza normalną eliminację toksyn i kwaśnych odpadów. Kochani, wrócę jeszcze tutaj, bo taka myśl mi przyszła, do tego zdania: każdy pokarm roślinny po obróbce cieplnej staje się swego rodzaju trucizną i w cudzysłowie zakwasza nasz organizm. Przypomniała mi się marchewka, bo słuchajcie, marchewka jest bardzo zdrowa, zawiera beta-karoten, czyli prowitaminę, z której dopiero powstanie witamina A, i marchewka surowa ma bardzo niski indeks glikemiczny,
ale marchewka gotowana ma już wysoki indeks glikemiczny, a więc od tego się tyje. Cukry się wytwarzają. Na tyle pani Ała Cwetkowa, dietetyk. Zamykamy w tej chwili udostępnienie. Mam nadzieję, że ten artykuł był bardzo prosty w odbiorze, w odróżnieniu od wielu innych artykułów, które czytałem, tych anglojęzycznych, przedstawiałem bardzo poważne prace naukowe. To było napisane takim, słuchajcie, ludzkim, strawnym językiem. Bardzo mi się ten artykuł spodobał. Miałem wielkie szczęście, że go trafiłem na niego i że mogłem go wam przedstawić. Więc kochani, no cóż jeszcze tutaj podam? Macie wszystko, co potrzeba. Wszystko dopracowane, opowiedziane. Jest moja książka, namawiam was do zamówienia tej książki. Można wejść na mój sklep, na moją stronę www.januszdabrowski.pl i tam na górnej listewce jest sklep, kliknijcie, książki, poszukajcie. To jest podstawowa rzecz, tam 100 chyba 1 stron, jak dobrze pamiętam, kompendium wiedzy na temat zakwaszenia organizmu. W dużym skrócie wszystko opisane, piguła. Tak, namawiam was, zamówcie tą książkę. W gruncie rzeczy chyba nigdy takim otwartym tekstem nie mówiłem, ale dzisiaj naprawdę, kochani, sytuacja jest bardzo poważna, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Ja już od tylu lat na ten temat mówię i ciągle miałem wykłady również dla lekarzy i oni naprawdę żebyśmy się dobrze rozumieli. Mam kilkoro znajomych lekarzy. Doktor Lucjan Lange z Krosna, doktor Danuta Myłek, doktor Mirosław Mastej, między innymi z polskich lekarzy, którzy mówią o zakwaszeniu, że istnieje i co to jest. I nie mówią, że to jest kwasica tylko krwi i tak dalej. A nie ma tego przełożenia na innych w ogóle lekarzy. Więc nie liczmy na nich, bo nie zrozumieją. Bo nikt ich tego chyba nie uczy na uczelniach medycznych, przyszłych lekarzy. Więc my się sami zajmijmy sobą. Jak się sami nie zajmiemy, to nikt nam się nie zajmie. My mamy być zdrowi, a nie się mamy leczyć. A jak będę chory, proszę pana, to pójdę do lekarza. No to idź sobie, bracie, no. Ja mam inną zasadę. Ja przede wszystkim nie chcę chodzić po lekarzach. A jesteś pewien, że cię wyleczą? Że cię będzie stać? Że zdążą? Że jak cię będziesz potrzebował przeszczepu nerki albo wątroby, albo serducha, to te nerki, wątroby i tak dalej, słuchajcie, czekają na półkach, gotowe, pierwszorzędnej jakości. Tak? Czekają na półkach pierwszorzędnej jakości? Bo jakiś dzwon się po prostu, przepraszam za określenie, zabił się, być może był pod wpływem alkoholu albo był naćpany i ta jego nerka tego jakiegoś, nie wiadomo jakiego pochodzenia, trafi do ciebie. Ja mówię o realiach życiowych. I wszystko w temacie. Dobrze, pora kochani kończyć. Jeszcze raz prośba, przypomnienie, jeżeli ta audycja uznacie, wniosła coś fajnego do waszej wiedzy, to proszę o lajki, ewentualnie o krótki komentarz. Niech to będzie nawet jedno słowo, jeden symbol, albo napisać algo, czyli skrót od algorytm, a już algorytm będzie to czytał. Oho, algo, to znaczy coś się tam pojawiło. Bo chodzi o to, żeby zwiększona były dowody na oglądalność, bo po prostu trzeba z tą wiedzą no, iść do ludzi. I jeszcze jedna prośba, kochani, przesyłajcie swoim znajomym linki do tych moich audycji, szczególnie tej audycji. Bardzo ważna, uważam, bardzo przystępnie powiedziana, przekazana przez panią Ałę Cwetkową. Uważam, to jest rewelacyjny artykuł w ogóle. No cóż, na dziś tyle. Trzymajcie się, papatki. Wszystkiego najlepszego. Pa.